Życiorys. Urodziłem się w Krakowie 16 października 1921 roku jako syn inżyniera. Gimnazjum skończyłem w 1939. Podczas okupacji przeniosłem się do Warszawy, gdzie z racji pochodzenia żydowskiego musiałem się ukrywać. W 1943 wstąpiłem do organizacji wojskowej PPS. Po powstaniu pracowałem w Zakopanem na kolejce linowej jako robotnik. Po wyzwoleniu wróciłem do Warszawy i pracowałem w firmie budowlanej. Studia architektoniczne przerwała mi choroba, gruźlica płuc. W tamtym czasie wielu tych młodych ludzi, którzy wyszli z lasu, którzy przeszli przez wojnę, po prostu bardzo było wielu gruźlików. Jechali wszyscy do Zakopanego. No ale leczenie powietrzem to było po prostu czymś śmiesznym. To ludzie naprawdę chorzy, umierający. Pamiętam, że ktoś, kto jechał do Zakopanego z naszych przyjaciół, bo potem w Akademii Sztuk Pięknych tak samo, to jechał na umarcie. To znaczy, że jechał i już nigdy nie wróci. To nie jest tak jak dzisiaj na narty, ale... Także Andrzej chciał zrobić taki film, no ale szkoła uznała, że to jest temat pesymistyczny i potem zrobił taki film, pamiętasz, o takiej przątce z tkalni, już nie pamiętam numer, który był jego filmem dyplomowym. W 1946 wstąpiłem do Polskiej Partii Socjalistycznej. Od 1948 studiuję w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej. Nauki kończę w 1950 roku. W 1952 roku zostałem usunięty z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej za zachowanie niegodne członka partii. Pamiętam, że kiedy była ta wielka zmiana, odwilż i tutaj w szkole targano legitymacje partyjne. Jacyś chłopcy dostali się do tych dokumentów, które były przez lata spisywane i prowadzone przez personalnych i czytano je na głos. I pamiętam, że wyciągnięto dokumenty Munka i tam pisało politycznie niepewny smakosz. W 1946 ożeniłem się z Halszką Joanną Pruchnik, córką Adama. Podpisany Andrzej Munk. Andrzej wyglądał na jakiegoś urzędnika bankowego, czy profesora może szkoły podstawowej, ale przy tym miał jakiś niesłychany humor, który można było dopiero odkryć po jakimś czasie. Dużo ironii, nawet sarkazmu. Był człowiekiem, którego jak się nie znało, wyglądał dość surowo i tak nieartystycznie, że tak powiem. A po poznaniu go okazywało się, że jest wręcz przeciwnie, że ma raczej duszę artysty i że nie jest zupełnie poważny. Ja go, zdaje się, jakoś na stopie tak bardziej towarzyskiej poznałem przez kolegów na jakiejś tam libacji. I później nie wiem, jak się dostało, ale zaczęliśmy się częściej widywać. Kiedy byłem w Warszawie, bywałem u niego. Później... Pan mieszkał na Starej ulicy. Na Nowym Mieście, pamiętam, w podwórku bardzo piękne mieszkanie mieli koło kina. Kino Wars, tak, koło kina Wars. W swoim starym domu w Łodzi znalazłem list Andrzeja Munka do żony Joanny. Listy przysyłane z różnych stron świata. Odnalazłem tu również telegram wysłany przez Andrzeja w 1961 roku w sierpniu z Oświęcimia. Przyjechałem, telefonowałem, wszystko w porządku. Zadzwonię wieczorem, całuję i tęsknię. Andrzej. Chcąc wysłać taki telegram, chcąc zatelefonować,
zwłaszcza w godzinach wieczornych, trzeba było iść na portiernię. No i trzeba było potem wracać. Przechodziło się obok krematorium. Na krematorium nie rosły wtedy drzewa, tylko jakieś krzewy, krzaki, trawa. Po 40 latach, jak staram się to jakoś ubrać w obrazy, jak to było, to te obrazy są właśnie jakiś taki horror, te wnętrza, budynki, te scenografie śmierci, to wszystko jest takie trochę kiczowate z odległości 40 lat. Może to też jest jakaś obrona przed pamięcią tamtego okresu. Skojarzenia z tym, co tam się działo w tych miejscach, gdzieśmy robili zdjęcia. No i to jest taka bajka. Mogłem robić ten film tylko tam. Czy to się wiąże z metafizyką śmierci? No na pewno. No na pewno. Zginęło tam tysiące ludzi, miliony ludzi. Ale po prostu, tak się mówi po prostu, no coś tam się unosi, coś tak, mnie przynajmniej, ludzi z mojego pokolenia, przerażającego, a jeszcze dochodzi do tego śmierć Andrzeja, która się właściwie tam narodziła. Było zupełnie ciemno, właściwie bardzo słabo było oświetlone cały Oświęcim, cała Aleja Główna. Jak wyszłam z tego baraku, to czułam cały czas obecność. Nie umiem powiedzieć dokładnie, na czym to polegało, ale czułam wyraźnie obecność wielu ludzi, całego właściwie tłumu. I kiedy się odważyłam jakby odwrócić głowę w stronę tej alei, to właściwie tam zobaczyłam cały tłum, właściwie stojący, nie poruszający się, tylko stojący. Ja wiem, że może to była mgła, czy było to... Ale myślę, że wszyscy byliśmy trochę tam i Andrzej też. Byliśmy tam po prostu cały czas pod presją no, naszej świadomości i wiedzy na ten temat, co się działo tam na miejscu. Bardzo dokuczliwą sprawą w Oświęcimiu był odgłos, który wydawały druty pod wpływem wiatru czy tam zmieniających się atmosferycznych spraw. Ja świetnie pamiętam, jak przyjechaliśmy do tego Oświęcimia i ja wtedy usłyszałam te druty. I to było rzeczywiście nie do wytrzymania.
List do Joanny. Nie pamiętam bardziej smutnego wyjazdu. Od razu po powrocie wysłałem telegram. Teraz jestem sam, w domu pustym i smutnym jak ja. Słucham Bacha na uspokojenie, myślę i rozmawiam z tobą. Te druty zrobiły na mnie straszne wrażenie, bo rozumiałem, że tu już nie ma wyjścia. A człowiek najbardziej się boi właśnie, jak się znajdzie w takiej sytuacji, w której już nie ma wyjścia i jest jakby w rękach innych. To mi się zawsze, to budziło moją wyobraźnię. Wiesz, że tego nie wolno było dotknąć. No oczywiście, to były druty pod napięciem i tośmy wszystko wiedzieli, ale to wtedy pierwszy raz, jak to zobaczyłem, to sobie pomyślałem, że to jest, już nawet nie myśląc, co się działo dalej, co się działo w tych budynkach. Co prawda wtedy dużo bardzo osób opowiadało o tym, jak wyglądało Oświęcim, no bo było bardzo dużo ludzi, którzy wyszli z Oświęcimia i jakby no, te opowiadania były częścią takiej naszej studenckiej też rzeczywistości, no bo to byli najpierw koledzy moi malarze, którym się udał, Dunikowski na przykład. Ksawery Dunikowski, który tutaj siedział przez 5 lat, on, jak tu się odbywały uroczystości, jak tu się odbywały jakieś po wojnie wydarzenia związane z przypomnieniem Oświęcimia, on nigdy nie przekroczył tych drutów. On tu się kładł na trawie, wszystko tam się odbywało, że on jest obecny. Jak się kończyło, on ze wszystkimi wsiadał do samochodu i odjeżdżał do Krakowa. Nigdy nie przekroczył tych drutów. Czyli, że dla człowieka z wyobraźnią to musiało być coś o wiele straszniejszego i myślę, że Andrzej uruchomił swoją wyobraźnię. Człowieka, który potrafi się bać. Myślę, że w jego wyobraźni właśnie to się tak strasznie rozbudziło, że on potrafił to właśnie dać na ekran i do dzisiaj, jak się ten film ogląda, to jest może najstraszniejszy obraz Oświęcimia, jaki znam. Po raz pierwszy się znalazłem
I tutaj w Oświęcimiu i w tych pomieszczeniach w 50 roku robiliśmy wtedy filmy dokumentalne na drugim roku szkoły filmowej. I pamiętam, kiedy w tym pomieszczeniu po raz pierwszy spotkaliśmy się z kierownictwem muzeum, czyli z kierownictwem obozu. Oni wszyscy byli ludźmi, którzy przesiedzieli tutaj prawie 5 lat. I muszę powiedzieć, że chciałem zawsze zrobić taką scenę w filmie, ale nigdy nie miałem odwagi, bo dla nich te przeżycia obozowe były, no jakby to, że minęło już 5 lat, to dla nich nie miało żadnego znaczenia, to była jakby chwila. I o czym oni opowiadali? Oni się tak dużo dowcipów i tak dużo śmiechu, jaki ja słyszałem, przerażony, włosy mi stawały na głowę, co oni opowiadają. Ale oni opowiadali tylko śmieszne rzeczy z tego, co im się wydarzyło przez 5 lat Oświęcimia i opowiadali na przykład tak, a mówi, pamiętasz tego tam, i tu wymieniali nazwisko, mówi to, jak go złapał tam któryś ten Sturmführer, mówi, złapał go i mówi, kazał go powiesić za nogi nad kotłem od zupy. No i już myśleliśmy, że się ugotuje. A on, mówi, wisiał do góry nogami i nagle wyjął z kieszeni harmonijkę i zaczął grać. Mówi, i ten się tak zaczął Niemiec śmiać, mówi, że od razu kazał go odwiązać. I to był fantastyczny dowcip, jeden po drugim. Muszę powiedzieć, że niedługo byliśmy to 3 czy 4 dni, ja uciekałem stąd i powiedziałem, nigdy więcej. Tak makabrycznych dowcipów, jakie ja usłyszałem w czasie tego miesiąca w Auschwitz, to ja nie słyszałem w życiu. Myśmy je sami wymyślali po to, żeby się jakoś oddalić od tego miejsca, w którym musieliśmy pracować, mieszkać i właściwie nie wychodziliśmy przez tam ponad miesiąc. Jestem przekonany, że strata Andrzeja Munka dla polskiej kinematografii była czymś zupełnie szczególnym. Dziwne, dlatego że nie myślę tak o innych kolegach, nie myślę tak o innych reżyserach, o innych ludziach, którzy stworzyli w końcu polskie kino. Dlaczego tak jest? Myślę, że Munk był najbardziej świadomym z nas wszystkich reżyserem. Wszystko, co robił, miał najpierw pomyślane i najpierw szukał motywacji. Znaczy, jak już miał coś pomyślane, to szukał motywacji i według tej motywacji dopiero utwierdzał się w przekonaniu, czy powinien to zrobić w filmie, czy nie. A mnie się wydawało, że film jest sztuką, że pewna irracjonalność jest koniecznie potrzebna. Może dlatego z taką uwagą słuchałem tego, co on mówi i z taką uwagą przyglądał się. Andrzej, wiesz, co on do mnie mówi? Jak przyniosłem mu jakiś symboliczny obraz, żeby to zrealizował, to mówił, zostaw, to będzie. To jest prawda, może dlatego ja z taką uwagą patrzyłem na jego film. To wcale nie znaczy, że z akceptacją. Po śmierci Andrzeja pojechałem do Jurzy. W Jurzy mieszkał znakomity ceramik, rzeźbiarz Pastuszkiewicz, o którym zresztą robił film Andrzej Wajda w swojej pierwszej etudzie szkolnej Ceramika Jurzecka. I poprosiłem go, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak ten grób zrobić. Wobec tego chcieliśmy postawić tam Chrystusa Frasobliwego, a Pastuszkiewicz robił wspaniałe ludowe rzeźby. Zamówiłem Chrystusa, powiedział, że 2 tygodnie, przyjechałem po 2 tygodniach, ale okazało się, że cała wieś pusta, dom jego pusty, bo wszyscy są na pogrzebie Pastuszkiewicza. Ostatnie jego życzenie było, żeby to się znalazło na grobie Andrzeja i to jest jego wkład. Przywieźliśmy do Warszawy, postawiliśmy na grobie i okazało się, że po
paru miesiącach było to zrujnowane. A to rączka, a to główka, a to nóżka. I nie wiedziałem, o co chodzi. Po czym powiedzieli mi w zarządzie cmentarza, że znaleźli kartkę. Na grobie Żyda nie będzie stał Chrystus. Także ta strata, którą żeśmy ponieśli, to takie było bardzo. Najpierw Zbyszek Cybulski, potem Andrzej, tak szybko odeszli. Dzisiaj są moje urodziny. O moich urodzinach nikt tutaj nie pamiętał. I nikt nie dawał mi takich kwiatów. Te róże pochodziły z oranżerii SS. Pracowali tam więźniowie z męskiego obozu. Śląska miała lekkiego zeza, ale to tego nie było widać. Jak miała zbliżenia, to operator mówi: Pani Oleńko, niech pani patrzy w róg kompendium. Ja podchodzę do nim: sfałszuj, nie patrz w kompendium, tylko patrz w dal, bo masz takiego zeza. I jak się za blisko patrzy, to każdy człowiek robi zeza. A tym bardziej na ekranie, kiedy jest w ogromnym powiększeniu, więc ciągle ona mnie szukała wzrokiem na planie. A Andrzej nie miał zeza? On miał zez, ale u niego się nie widziało. To był taki lekki zez, z tym, że on nosił te dioptrii, tam miał swoje, pewno on miał nawet minusy, więc nikt nie widział tego. Za okularami się nie widzi. List z festiwalu w Wenecji. Syneczku mój jedyny. Wieczorem musiałem się przemóc, ubrać się na ciemno i iść na projekcję swojego filmu. Grają go po kanale Wajdy, który miał dużą widownię. Oczywiście byłem bardzo zdenerwowany, jak zwykle przy takim małpim cyrku. Obawiałem się, czy będzie dużo ludzi, bo tu atrakcji festiwalowych olbrzymia ilość. Niestety, obawy moje były uzasadnione. Na sali były pojedyncze główki, muchy. Syneczku kochany, martwią mnie plotki na mój temat z dwóch powodów. Że ty się tym przejęłaś i po drugie, że są wyssane z palca. Czyli, że znaleźli się przychylni mi ludzie, którym zależy na takich opowiastkach. Właściwie w tej bandzie fabularnym nic nie może zadziwić. Syneczku, od tygodnia prawie pracujemy po nocach i już wszyscy mają dość. Pociesza nas bliska perspektywa końca, jeszcze kilka dni i koniec zdjęć. Andrzej się spieszył, żeby skończyć jak najszybciej zdjęcia w Brzezince. Przyspieszenie polegało na tym, że w tym czasie postawiono mur berliński. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, wszyscy wpadliśmy w panikę, bo groziło to konfliktem i to na wielką skalę. Pracowaliśmy intensywniej, żeby jak najszybciej wrócić do domów, ale pierwsze 2-3 dni były koszmarem. Nie było czasu mówić o polityce. Oczywiście ona gdzieś tam była na dnie każdego zdjęcia, no bo robiliśmy przecież okres długo po Holokauście, ale i w czasie dokumentacji, i w czasie zdjęć, dotykając przedmiotów, ocierając się o te baraki, chodząc po tej rampie, byliśmy w czasie przeszłym. Wtedy nie było miejsca na politykę, bo ta polityka była jak gdyby
w okresie tej tak zwanej małej stabilizacji, która się zaczynała, która jeszcze później się nasyciła po paru latach. I to było takie stabilne. Czyli wiadomo było, gdzie jesteśmy, gdzie się grążymy, czy nas pogrążono i to było oczywiste. Nie przypominam sobie żadnych rozmów na ten temat. Nasze rozmowy ograniczały się do spraw filmowych, kulinarnych i do świata. Ja pamiętam, że Andrzej był jednym z pierwszych przyjaciół, którym pozwolono wyjechać za granicę. Pamiętam, pojechał na jakiś festiwal do bodajże Argentyny, czy gdzieś tam do Ameryki Południowej w każdym razie. Pamiętam po powrocie, jak siedzieliśmy razem w Syrence i Andrzej opowiadał o tej podróży. Myśmy to oczywiście, myśmy tego słuchali jak jakiejś powieści kryminalnej. Doświadczałam jego życzliwości, takiej życzliwości bardzo ludzkiej i takiej ciepłej. Pamiętam kiedyś takie zdarzenie, było zimno i Andrzej w pewnym momencie zdjął swoją kurtkę, miał taką wojskową kurtkę i wyjął podpinkę z tej kurtki, no i mi ją dał, żebym na siebie włożyła. To tutaj była ustawiona ostatnia scena? Cośmy już kręcili bez niego? Z nieżyjącym Rudzkim, z nieżyjącą Śląską Oni wszyscy umarli, wiesz? i z nieżyjącym Wniewiczem. A w którym roku myśmy to kręcili? W 61. 39 lat temu. Tyle miał Andrzej lat, jak zginął. Tak, miał 39 lat. Właściwie cała moja wiedza o filmie, o tych najbardziej podstawowych komponentach filmu, wzięła się z tamtego czasu. Ponieważ mógłbym wspaniałym, jednym z najlepszych do dzisiaj tak zwanych zawodowców w naszej kinematografii, a przypuszczam, że i nie tylko w naszej. On mi właściwie dawał znaki. A po jego wyrazie twarzy potrafiłam zrozumieć, że jestem gdzieś na tropie tego, o co mu chodzi. Bo ja wierzyłam, że to, czego on chce, jest słuszne. To jest to, co jemu jest potrzebne. A skoro jemu to jest potrzebne, to znaczy, że to jest to, o co i mnie chodzi. Nie wiem, czy to jest jasne, ale to jest dla mnie bardzo mocne doświadczenie. Ono się sprawdzało także i w późniejszym moim życiu artystycznym. Wszędzie tam, gdzie ta wiara w tego przewodnika, w tego dyrygenta, którym jest reżyser, istniała w zespole, rodziły się po prostu dzieła. Wśród telegramów jest jeszcze radiogram. Mar del Plata. Andrzej był tam na festiwalu w 1959 roku. Tekst kocham. A tu znalazłem list, który tłumaczy tą lakoniczność. Tu jest burdel w skali amerykańskiej i w tej dziedzinie nas prześcignęli mimo braku socjalizmu. W końcu obliczyli, że mogę wysłać razem z adresem 5 słów. Stąd jedno słowo tekstu, ale chyba najważniejsze. Włożył 2 lewe kalosze i wsiadł pierwszy raz na motor i prosto nadział się na druty. Bo raz, że nosi okulary, 2, że nigdy w tych wielkich kaloszach po tym błocie chodził, nie mógł znaleźć pedałów tego motoru. Po czym jak widział, że nie może zatrzymać tego motoru, to podniósł ręce i wpadł na druty. Nagle widzę go pędzącego na druty. Była taka atrapa, za którą stali aktorzy i on, przypuszczam, chciał się popisać, ale zawsze się wygłupiał. No i władował się. Pędzi Andrzej na motorze i krzyczy, śmiejąc się w głos: powiedzcie mi, gdzie jest hamulec, bo nie wiem, gdzie jest hamulec.
wpadł na ten drut kolczasty, no i strasznie się poturbował. Widziałam to, że Andrzej jest przerażony właściwie tym, co się stało, że wcale to nie jest tak mu do śmiechu i że nie jest taki wesołkowaty. Nie robiliśmy śmiesznego filmu wtedy. Nie, ale Andrzej, ja nie mówię o tym. Andrzej myślę, że był człowiekiem, tak jak powiedziałam, to znaczy tak jak go odbierałam wtedy, że był człowiekiem zagubionym. On nie był takim, to znaczy ja myślę, że czegoś cały czas poszukiwał. I że myślę, że to nie była tylko sprawa filmu, żeby znaleźć odpowiedź na to, jak zakończyć Pasażerkę. Myślę, że to było coś znacznie głębszego, tylko myślę, że Andrzej o tym nie mówił. Jak wiemy wszyscy, Andrzej był i humorystą, i makabrystą czasem. To znaczy na przykład bardzo często mówił do mnie: Dyrko, a ja mam taki trupi uśmiech, i robił właśnie taki wytrzeszcz. Ja jako, wiesz, czołowa czarownica stawiałam kabałę. No i też odczytywałam z ręki. Pamiętasz to? I w pewnym momencie wzięłam Andrzeja rękę i po prostu mnie zatkało zupełnie. Bo Andrzej miał linię życia do połowy dłoni. I mówię: Andrzej, tak głupio mi się strasznie zrobiło. Mówię: Andrzej, oj, nie pożyjesz ty długo. Ja wiem, jaką ty masz prośbę. Słuchaj, ja mam wielką prośbę do ciebie. Ty mi poceruj tą koszulkę, tą polówkę, tak, że jak przyjedzie Joanna, żeby tego nie widziała. Ja mówię, to się da ukryć, prawda? Ale polówka będzie cała. To znaczy jego żyły nieważne, tylko polówkę. Ja mówię: Andrzej, co ty? Mówi: słuchaj, to jest od niej prezent. Pokój był gabinetem Hessa, gdzie stało poza jego łóżeczkiem, które było wkomponowane na końcu pokoju, to stał na środku całego tego wnętrza stół konferencyjny, gdzie czasem robiliśmy zresztą odprawy. Joanna przyjechała do Oświęcimia z tym, że ten przyjazd Joanny był poprzedzony przygotowaniami przez Andrzeja, takimi, że szukał materiału do zasłaniania okien. No i Andrzej nie mógł tego wnętrza zrobić bardziej przytulnym, ponieważ było ono takie, jak było. Wiedzieliśmy, że dla niego jest to bardzo ważne i stąd ten głupi pomysł z kwiatami, z tym, żeby zasłaniać okna, bo Joanna po prostu nie mogła spać, jak się okazało, przy świetle. Trzeba było zasłonić okna, żeby była ciemność. I jego radość, że przyjeżdża, ponieważ bardzo żeśmy go kochali, to cała ekipa starała się, żeby to miejsce uczynić ciepłym, jeżeli to w ogóle myśmy nie wiedzieli, że to jest niemożliwe, ale no, żeby jakoś tam kwiatami obstawić, a że to później robiło wrażenie prawie katakumb, to jest inna sprawa. Syneczku mój, mąż poszedł kręcić, wróci o 4:00. Syneczku, uważaj na wiatr, żeby mi ciebie nie zwiał. Tak się nie robi. Czekałem do 6:00. Smutny i nielubiany Andrzej. Całuję mojego synka czule i niech mi zrobi słońce. Pamiętam dokładnie taki list. Jakiś ze wsi mężczyzna wychodził na śmierć, za chwilę miał być zastrzelony i on bardzo dokładnie zadbał o swoje gospodarstwo. I ja się tam zagłębiłam, w tym podchodzę do drzwi zamknięte.
Okazuje się, że Andrzej kazał zamknąć drzwi. Nie wiem, że ja przeżyłam coś przerażającego. To oczywiście trwało bardzo krótko, bo od razu otworzono te drzwi i wyszłam, ale gdyby to dłużej, to byłby wielki szok. Andrzej też miał taki zmysł badacza. Pamiętam, że opowiadał, że jak robili film Gwiazdy muszą płonąć o kopalniach na Śląsku, to nagle poprosił, że jak skończyli zdjęcia, to mówi, żeby wszyscy wyszli z tego chodnika, zabrali, mówi, wszystko, światło, wszystko mi zabrali, latarkę, także zostałem sam jeden. I mówi, wiesz co, wyjęłem papierosy z kieszeni, były w celofanie. I jak zmiełem ten celofan, to usłyszałem taki dźwięk przerażający i zaczął analizować, dlaczego w tej ciszy, w tej ciemności nagle zmięte przez niego papierosy zrobiły takie niesamowite wrażenie i jakby to można było użyć do filmu, bo jednak był człowiekiem, który żył nieustannie filmem. Innych listów. Cały dzień siedzę w montażowni. Robimy teraz żmudną, ale ważną robotę, podkładanie dźwięku efektów. Wymaga to skupienia, bo to bardzo ważne w moich filmach. Wymyśliłem kilka ciekawych rzeczy, ale jeszcze kupa dziur. Ciągle myślę, jakie będę miał kłopoty z tym filmem. Najtragiczniej to wspominam taki dzień moich zbliżeń. Nie wiem, czy pamiętasz to. To znaczy, że ja się odwracam, zdziwiona i koniec. No, i myślałam, że mnie wtedy Andrzej zamęczy. Po prostu był okrutny, naśmiewał się ze mnie i ja płakałam. I myślałam, co on chce osiągnąć przez to. I od razu materiał widziałam. Każde spojrzenie moje to na ekranie to przecież trwało sekundę. Odwrócenie głowy było inne. No i takie różne miał metody właśnie. Zresztą chyba potrzebne, bo na przykład mnie głodził. Głodził mnie nie z tegoż powodu, żebym ja schudła, tylko żebym poczuła, co to znaczy głód. To było bardzo zimne lato. Ciągle padał deszcz i pamiętasz te straszne, zimne noce, kiedyśmy kręcili i nam szła para z ust. No ale część filmu była nakręcona bez pary, a tu idzie para z ust, prawda? I pamiętam, że kierownik produkcji, Holender, przywiózł lody, żeby nam nie leciała ta para. Od tej pory nienawidzę lodów. Wszyscy się wiem, że rzucili na te lody. Ach, lody, lody, lody. A tu całą noc te lody. Ten blok, w którym mieszkaliśmy, były to korytarze przede wszystkim, bardzo słabo oświetlone jakimiś takimi żarówkami, które jeszcze w dodatku wydawały taki dźwięk, nie wiem dlaczego. Ale pamiętam to doskonale, że cały czas tam coś dźwięczało takiego. Pamiętam, jak nam wrzucał kota w nocy. Nie wchodził do pokoju, tylko rękę wsadzał i nam wrzucał kota, który grasował, nasz kot Józef Fu. Zobaczyłem tylko rękę, która mi wrzuciła kota, a był w takim jakimś słomianym, odpustowym kapeluszu, bo zawsze lubił coś takiego dziwnego. Wsiadł do swojej zastawy i pojechał do Warszawy. Mieliśmy się, jeszcze krzyknął, spotkamy się w środę.
chwilę Kolender odebrał telefon, że był wypadek. Andrzej jeszcze żył jakiś czas, bo relacjonowały siostry w szpitalu, że żył, mówił tylko łódź telefon, łódź telefon. Opowiedziała mi o takim zdarzeniu, że przed wypadkiem tego samego dnia byli w Laskach pod Warszawą, w lesie, że było piękne słońce i Andrzej mówił, że jest bardzo szczęśliwy, że mu jest niesłychanie dobrze. I Joanna mówi, wiesz, miałam takie odczucie, jakby był absolutnie spełniony. Więc syneczku już po wszystkim. Ludzi było tak sobie. Jak na popołudniowy pokaz można wytrzymać. Ale projekcja była z przygodami. Raz przerwa, bo straszna burza coś uszkodziła, ale za to rozległy się oklaski. Drugi raz film się zerwał, więc wyobrażasz sobie, jaki byłem zdenerwowany. Ale film chyba się podobał. Tak więc wielki kłopot skończył się. Wenecja, środa rano. Kochany, ja też myślami jestem przy tobie. Zawsze jestem przy tobie. Głośniej. Nawet oczu nie muszę zamykać, abyś był przy mnie. Nie dalej niż na wyciągnięcie dłoni. Lubię twoją dłoń, twoje ręce. Kochany, bardzo kochany. To nic, że nie możesz mówić do mnie. Twój głos znam na pamięć. I chociaż nie wolno ci być przy mnie, mogę z tobą rozmawiać. Możemy z sobą rozmawiać. Mówić do siebie. Kochany, pewnie już jesień. Leżę przy tobie w trawie. Dużo czerwonych liści. Zaraz zacznie padać deszcz. Okryjesz mnie przed nim. Okryjesz moje włosy. Chodzę po błocie i nie ma liści. Kochany, czy ty dobrze, że jesteś?